Marrakeszu, teraz jest to dużo prostsze. Ulice lata bezpośrednio z Warszawy. My żeśmy kupiły bilety za 610 zł z dużymi walizkami, do których można wsadzić 20 kg. Natomiast tak naprawdę spokojnie myślę, że wystarczy tutaj normalne takie kabinówki. My akurat wzięliśmy bardzo dużo rzeczy do sesji. Czym są riady? A właściwie czym były riady, ponieważ riady akurat w tym pochodzi z XV wieku. Riady w dawnych czasach tutaj w Maroku to były domy dla zamożnych, dużych rodzin. W tym momencie zostały przekształcone w butikowe hotele. Można znaleźć najczęściej na Bookingu albo na różnych stronach, można znaleźć takie tańsze riady od 100 powiedzmy złotych za noc do bardzo luksusowych riadów za nawet kilka tysięcy za apartament. Tutaj po prawej stronie widać nasz pokój. Wszystkie pokoje wychodzą na taki zewnętrzny korytarz. W całym riadzie jest 10 pokoi. Dla mnie fajne jest to, że jeżeli zatrzymujemy się w takim riadzie, a nie jakimś nowoczesnym hotelu, to tak naprawdę jest to takie doświadczenie samego miasta. A to ja witam serdecznie z Marrakeszu. Piękny ten fotel z tyłu. Tak naprawdę poszłam nagrywać i straciłam moją kawę i resztkę mojego pysznego soku pomarańczowego. Właśnie menadżer naszego hotelu polecił nam restaurację. Powiedział, że to miejsce warte odwiedzenia ze względu na to, jak pięknie to wygląda, plus ze względu też na super smaczne jedzenie i na ceny. My jesteśmy zachwycone. To jest stary pałac, taka enklawa z cudownym, sekretnym ogrodem. A miejsce się nazywa, wszyscy, którzy znają francuski, mają teraz prawo się ze mnie śmiać i mnie poprawiać, La Table du Palais. Bardzo mi się podoba to miejsce, bardzo się cieszę, że dotarłyśmy tutaj na jedzenie. Bardzo lubię miejsca, w których gdzieś można odpocząć od zgiełku, w sensie na przykład uliczne jedzenie w Tajlandii jest boskie, ale jednak lubię takie restauracyjki, które są albo przy morzu, albo w jakichś pięknych ogrodach. Lubię korzystać z tego, że natura jest absolutnie piękna i takie sekretne ogrody możecie znaleźć tak naprawdę w każdym mieście. To są tradycyjne meze, w których jest, pamiętasz co tutaj jest? Jakaś pasta bakłażana, coś w stylu humusu, pieczona chyba papryka z pomidorami. No wygląda pysznie. Chodzimy z naszej restauracji z sekretnym ogrodem wprost na ulicę. Chciałam powiedzieć, że bardzo głośna ulica, ale w zasadzie jest ciszej. Tak, jest bardzo cicho. Zaraz przejdziemy przez taki targ. Nie zaraz będą wszyscy krzyczeć, że nie wolno nagrywać, albo żebym zapłaciła za nagrywanie. Mogę zrobić jedynie coś takiego, że będę nagrywała siebie. A to mi zawsze wolno. A w tle będziecie sobie mogli pooglądać, jak wygląda taki targ. Pan właśnie nakopuje Asię, żeby weszła i obejrzała sobie piękne metalowe klucze. Generalnie można tutaj kupić różne lustra, garnki, wszystko. Ale moim zdaniem, iście marokański styl. Moim zdaniem to, jeżeli chodzi o takie pamiątki, to jest najmniej hitowate wbrew pozorom miejsce. Bo a to prawda, bo nie są takie chińskie. Znaczy, tylko... Jest tutaj dużo chińskich rzeczy, ale można naprawdę piękne kupić pamiątki, czy jakieś takie, jak ktoś lubi właśnie przywozić sobie jakieś oryginalne rzeczy, to absolutnie tutaj można znaleźć wśród tych. Ale też fajne mają wyroby ze skóry, nie? Że jakby, tak, ale no i oczywiście dywany, z których słyną. I poszewki na poduszki, i miseczki, i wszystko. Zaraz wszystko będziemy chciały kupić. Ja kupiłam buty, które bardzo jestem zadowolona, takie drzemki, także naprawdę fajnie, no i dla mnie na plus jest to, że można się targować, ale ty mówisz, że nie lubisz tego, a ja ja nie lubię. A tutaj piękne melony pan sprzedaje. W ogóle super fajne są takie te wozy, które mają, tutaj pan ma z melonami, natomiast z arbuzami wczoraj nas mijał. Teraz jesteśmy z Asią, przyszłyśmy na taką ładniejszą część targu, dużo lepszą niż uliczka, to co żeśmy widziały. Można dokupić różnego typu kapelusze, dywany, poduszki, całą rzeszę innych rzeczy. Bardzo gorąco. Patrzcie, jak to wygląda. Tu oczywiście trzeba się targować. O, tutaj żeśmy były wczoraj w restauracji. Nie polecamy w sumie, bo jest bardzo drogo, a dzisiejsza miejscówka była naprawdę dużo piękniejsza. Zresztą dzisiejszą mogliście sobie obejrzeć. Tu macie więcej dywanów, a tutaj jest Café Nomad, chyba pewnie tam to jest. I to będzie kolejny sztosik. Teraz kręcę z tarasu Café Nomad. To jest jedno z najpopularniejszych tutaj miejsc. Zdecydowanie lepiej jest mieć rezerwację. Tutaj macie widok, można sobie wziąć kapelusze, Café Nomad. Tutaj Wam pokażę na dole, jak się siedzi, tylko proponuję zarezerwować wcześniej stolik, my żeśmy przyszli i niestety miejsca pewnie nie będzie, nie będziemy raczej czekali, ponieważ mamy na dzisiaj cały plan zwiedzania miasta. Podobno jest tu też bardzo smaczne jedzenie. O, i tutaj akurat nakręcę Wam chwilkę, bo jest
stolik, rezerwacja z widokiem na Marrakesz i na bazar, na którym przed sekundką żeśmy były. Bardzo fajnie wyglądają te dywany, nie wiem czy możecie stąd dopatrzeć w tle, ponieważ one są wywieszone na całym domu, aż od dachu w dół. Jedzenie wygląda bosko. Tu popularne lampki, które w różnych miejscach w Marrakeszu można znaleźć w popularnych restauracjach i kawiarniach, nie wiem, co tam widzicie. Właśnie z Asią po jedzeniu postanowiłyśmy wziąć na wynos. Żeśmy tyle czekały, martwiłyśmy się, że ze względu na Ramadan tak naprawdę będziemy musiały przeczekać ten moment, kiedy oni jedzą, czyli od 19:30, zwykle to trwa do 20:30, bo wtedy nie serwują. Tak nam się przydarzyło pierwszego wieczoru, a bardzo chciałyśmy zdążyć. Chciałam wam pokazać zachód słońca. Nie wiem, że tak z drugiej strony, czy widzicie jaki jest piękny, bo co innego widać troszeczkę u mnie gołym okiem, a co innego jednak pokazuje kamerka. Ale jest naprawdę bardzo ładnie. Jutro nakręcę wam cały Riad. Jesteśmy tutaj 2 noce. Riad się nazywa Matam. Jest bardzo fajny. Jeszcze sobie tutaj z wami wejdę na górę. Asia przybyła z naszym jedzeniem, z bułeczkami. Jesteśmy tutaj na samym, tak powiem, dachu. Można sobie tutaj odpocząć, co prawda w ciągu dnia to nie jest zbyt ciekawe miejsce, ponieważ jest tu bardzo, bardzo gorąco. Teraz jak widzicie nawet jestem, no dobra, długi rękaw podciągnęłam trochę, ale wieje mi i jest mi chłodno. W ciągu dnia było mi mega gorąco. O, takie dywany można wszędzie znaleźć na targu. Fajne, bo jednak nie są plastikowe cekiny, tylko takie metalowe. A właśnie myślałam wczoraj, jeśli chodzi o przewiezienie, że mnie się wydaje, że w takich lepszych sklepach na przykład z dywanami, to że oni mają wszystko transporty ogarnięte. Teraz przyszłyśmy za na śniadanko. Wszyscy przychodzą się relaksować, a my przychodzimy z kompami, kamerkami, aparatami. Od razu jakieś sesje robi. O, dzisiaj są truskawki. Strawberries. Wczoraj był melonik. A dzisiaj chyba jest jakiś jogurt naturalny. Wczoraj to był taki bardziej soczek. Proszę bardzo. Pan nam przyniósł pierwszą porcję. Zaraz będą placki, omlety. Czytałam przed przyjazdem, że oni są bardzo niekawowi, a jednak nie miałyśmy żadnych problemów z miejscami. Riady się charakteryzują tym, że zwykle takie oazy są na dachach. Są wysokie, 2- albo 3-piętrowe. Tutaj jesteśmy teraz na dachu. Będziemy robiły zdjęcie Asi. Stylizacja numer 7. Oj, te donice. Bardzo mi się podobają takie donice. One mi się też z Toskanią kojarzą. Takie wypalane właśnie. I tutaj jest dużo różnych miejsc, takich, w których można sobie usiąść. Teraz wejdziemy na górę. To wam pokażę, jak to wszystko wygląda z góry. Tutaj na górze mamy takie siedzonka. I charakterystyczne, jak widzicie, takie murki. Bardzo przyjemne jest to, że można sobie stąd oglądać miasto, dachy Marrakeszu i tak naprawdę inne riady, ponieważ riadów w samym centrum, czyli w Medinie jest 1250. Na naszej małej uliczce są 3. Można kupić przyprawy, owoce. Przyjemne, zobaczcie jak pięknie wyglądają te przyprawy w tych koszach. Dywany, narzuty. No i są mistrzami podrób, czyli paski Gucci. Można sobie wybrać kolor złota, jeśli chodzi o logotyp. Torebki Louis Vuitton. Dziewczynki tutaj od małego biegają z plecaczkami Louis Vuitton. Podobno trzeba się targować, najlepiej wychodzić od 25%, tak żeby spotkać się przy połowie ceny. A jeszcze chciałam powiedzieć trochę o bezpieczeństwie. Że tak naprawdę Maroko nie jest niebezpieczne. Podobno zresztą rząd francuski wydał taki dokument, w którym oświadcza, że Maroko jest najbezpieczniejszym krajem w Afryce. Nam tutaj również się nic nie przytrafiło. Natomiast najgorsze są skutery, które jeżdżą po wąskich ulicach. Siadłyśmy z Asią przy samym meczecie i bardzo chciałam nagrać Allah Akbar właśnie nawoływania do modlitwy. My jesteśmy w ogóle podczas Ramadanu, a zresztą może opowiem wam później, nie zakłócając. To zobaczcie sobie ulicę. O, i teraz tak, Asia wymyśliła, szczerze mówiąc właśnie zobaczyłam jak ją przygotowywali, jak żeśmy wchodziły, a Asia ma deser. Specjalność marokańska, pomarańcze z cynamonem. Ale to jadam ostatnio i też jest pyszne. To my nie jak w czasie Ramadanu spożywamy w ciągu dnia. A tutaj od razu mamy Bahia Palace, nie wiem jak to się czyta, a niedaleko jest Badi Palace.
przyjemny dźwięk fontanny. Sok pomarańczowy jest tu doskonały, można go kupić za 7 dirhamów albo za 10 na ulicy. A można sobie wypić ze szklanki, stojąc przy takim stoisku lub wziąć w kubeczku, niestety plastikowym. Cytrynki i kapeluszki. Kapelusze są tutaj bardzo popularne w różnych restauracjach, natomiast tutaj podobnie jak w Café Numat można kupić lokalne wyroby, ceramikę, jest to zdecydowanie ładniejsze niż produkty, które można znaleźć na ulicy, natomiast jest to też zdecydowanie droższe. Cały wystrój taki bardzo przyjemny, my akurat musimy zaczekać na stolik, ponieważ są tu rezerwacje, mamy rezerwację na godzinę 14, jest 13:40. Desery. Szczerze mówiąc, patrząc na ilość tłuszczu w cieście, to nie wiem, czy bym chciała je zjeść. Tutaj dalej restauracja w takim pięknym ogrodzie. To Wam nagram jeszcze zanim dostaniemy z Asią jedzenie. Menu jest bardzo malutkie. Tak naprawdę jeżeli chodzi o startery, to zaczyna się od takich bifów za 60 dirhami. Potem są dania, sałatka dnia, pasta dnia. Więc przede wszystkim, jeżeli macie ochotę przyjść do tej restauracji, zróbcie rezerwację, ponieważ przed knajpą wisiała kartka, że nie ma już wolnych stolików. My żeśmy musiały, mimo że miałyśmy rezerwację na godzinę 14, tak jak Wam wcześniej mówiłam, musiałyśmy trochę poczekać i nie byłoby żadnego problemu, gdyby nie to, że Pani postanowiła nas posadzić przy jakimś wspólnym stole, gdzie wszyscy stali przy kasie, jeszcze w sklepie z pamiątkami, więc powiedziałyśmy, że nie, że takiego stolika nie chcemy, byłyśmy prawie gotowe wyjść, natomiast finalnie siedzimy sobie tutaj w ogrodzie. Poza tym stolikiem, który Wam przed chwilką pokazałam, który jest dla 2 osób, większość stolików jest takich dużych, więc siedzi się przy wspólnym stole. Jeśli komuś to przeszkadza, to nie szuka innego miejsca. Na przykład polecamy restaurację, w której żeśmy były wczoraj, bo była po prostu piękna. Pani tu na sesji. Mam wrażenie, że większość osób, która tutaj przychodzi na sesję. Mieliśmy bilet tylko do ogrodu, bez opcji wejścia do Muzeum Saint Laurent, ponieważ obie żeśmy były. Można tutaj również wejść do Muzeum Berber, w których też byłam. Cały taki bilet do wszystkich 3 dni kosztuje 180 dirhamów. Natomiast my żeśmy kupiły tylko do ogrodów po 70 dirhamów. Zobaczcie, jak wyglądają ogrody. Są naprawdę piękne. A i w Saint Laurent podobno powiedział, że Marrakesz nauczył go kolorów. Dotarliśmy do końca naszej wycieczki z Asią. Dziś jesteśmy w ostatnim z 3 riadów, w riadzie Al-Ter. Jest również bardzo piękny, jest inny niż poprzednie. Tak naprawdę każdy z tych riadów jest zupełnie inny i dlatego moim zdaniem jest to super, żeby zmieniać riady, a nie zatrzymać się w jednym przez cały tydzień. Ten jest taki bardziej w kolorach wieli, seledynu. Pokażę Wam oczywiście jeszcze jutro rano, zanim pojedziemy na lotnisko. I zobaczcie, jaki jest piękny ten riad. On jest taki w ogóle w innych barwach, mam wrażenie. Jest taki klimat troszeczkę niemarokański. Ale z drugiej strony jest bardzo dużo amerykańskich elementów. Ale nawet to drewno jest inne, jest mniej nasycone. Ale to jest najbardziej nowoczesny, moim zdaniem. No bo to jest bardzo ciekawe, co nam wczoraj moim zdaniem ten menadżer powiedział, że jakby jedna rzecz to jest odnawianie tych riadów i że rzeczywiście do odnawiania oni tutaj wynajmują nie jakieś tam ekipy znane, tylko oni wynajmują sobie do odnawiania firmy po prostu z pokolenia na pokolenie, które zajmują się tymi, znają się na tych wszystkich, nie wiem, elementach, cegłach, kamieniach i tak dalej. Natomiast to ciekawe, co moim zdaniem jest, że jednak Francuzi to bardzo często kupują i to jest stricte już ich gust, jak oni to urządzają, że nie ma jakiejś takiej recepty, że riad kiedyś wyglądał, znaczy riad, te domy wyglądały w jakiś tam określony sposób i że oni chcą to odwzorować. I tak naprawdę riad jest zbudowany w ten sposób, że na dole jest patio, tarasy są zawsze na dachu. Potem jest pierwsze piętro i to jest taka klatka zewnętrzna i z takiej klatki wchodzi się do pokoju. A na dole jest patio i zwykle większość riadów ma basenik.